Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na najlepszy przepis na sernik królewski z idealną masą serową i z kruchym kakaowym ciastem. Jest to jeden z najsmaczniejszych serników, które pieczemy na święta. Będę Ci wdzięczna, jeżeli już teraz zostawisz pod filmem łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji kanału. Dziękuję. Rozpoczniemy od przygotowania kruchego ciasta. Oto składniki. Dokładny przepis znajdziesz także na dole pod filmem w opisie. Do miski przesiewamy 350 g mąki pszennej. Wsypujemy 45 g ciemnego kakao, 10 g proszku do pieczenia i mieszamy. Dodajemy 220 g pokrojonego masła, niezbyt twardego masła. Mieszamy masło z mąką, robimy piaseczek. Następnie wsypujemy 150 g cukru pudru. Wlewamy 3 żółtka, wsypujemy szczyptę soli, cukier waniliowy albo wanilię i mieszamy. Zaczynamy wyrabiać ciasto. Kończymy wyrabiać na stole. Wyrobione ciasto jest miękkie i elastyczne. Dzielimy je na dwie połowy po około 400 g. Zawijamy w folię plastikową. Jedną połowę wkładamy do lodówki, a drugą do zamrażarki. Ciasto z lodówki wałkujemy na prostokąt o wymiarach 15 na 25 cm. Prostokąt powinien być mniejszy niż foremka, w której będziemy piec ciasto. Ciasto przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Przyciskamy lekko palcami i rozprowadzamy je po całym dnie foremki. Potem dziurkujemy widelcem. Pieczemy w temperaturze 170 stopni przez 15 minut na środkowym poziomie piekarnika. Teraz przygotujemy masę z sera. Oto składniki. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Zmielony twaróg, półtłusty lub tłusty, przekładamy do miski. Wlewamy 6 jajek. Wsypujemy 160 g drobnego cukru, szczypta soli. Dodajemy 120 g bardzo miękkiego masła. Ścieramy skórkę z jednej cytryny, najlepiej bio. Mieszamy mikserem albo blenderem na średnich obrotach. Wsypujemy jeszcze 40 g skrobi ziemniaczanej. Miksujemy. Nie musimy napowietrzać masy serowej. Masę z sera przekładamy teraz na podpieczony spód z ciasta kruchego. Wygładzamy równo. Na ser ścieramy kruche ciasto, które wyciągamy z zamrażarki. Pieczemy w temperaturze 160 stopni przez około 60 minut. Po upieczeniu sernik pozostawiamy w piekarniku na 15 minut. Potem uchylamy drzwiczki i pozostawiamy, aż wystygnie. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Ci i pozdrawiam serdecznie.
Sernik przechowujemy w lodówce. Sernik jest bardzo smaczny. Najsmaczniejszy jest na drugi dzień. Polecam Ci ten przepis. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!